Siemanko, dzisiaj zajmiemy się docięciem wcześniej wykonanych form ze skóry naturalnej, tak żeby miały równe krawędzie oraz równą wysokość. Zapraszam więc do oglądania. Dwie wcześniejsze formowanki wyschły, więc teraz zajmiemy się wyznaczeniem równej linii po obwodzie, tak żebyśmy mogli wykonać odpowiednie cięcie. No i najlepiej, żeby tego już nie poprawiać. Do wyznaczenia linii skorzystam ze szpilorka oraz różnych podkładek. Można także użyć płaskowników, tak żebyśmy mogli dowolnie, nakładając kolejne albo zdejmując, regulować wysokość ustawienia tego szpikulca i przykładając go do skóry obracamy i teraz dociskamy i odrysowujemy linię na całym obwodzie. No i stosując właśnie ten sposób, będziemy mieli gwarancję, że ta linia będzie na tej samej wysokości w każdym miejscu na obwodzie. Sprawdzamy tylko, czy nic nam nie podeszło pod tekturkę, czy nic nam nie podeszło pod skórę, tak żebyśmy mieli tutaj równą płaszczyznę i wyznaczamy linię. Tak samo zrobię z tym. Linia wyznaczona. Możemy na tej samej zasadzie wykonać całe urządzenie do cięcia. Wystarczy zrobić właśnie taki uchwyt, żeby pomiędzy podkładki wcisnąć jakieś ostrze, czy nawet żyletkę i przykładamy i nawet możemy to trzymać, a tym całym urządzeniem naokoło przekręcić, żeby odciąć skórę na odpowiednią wysokość. Co do tego urządzenia, to jeszcze w przyszłości nagram odcinek, ponieważ mam coś takiego własnej roboty, więc na pewno może się komuś to przydać. To już odmontuję, bo będzie mi przeszkadzało przy samym cięciu. Drewienko wyjąłem. Teraz po wyznaczonej linii wykonam nacięcie, a te foremki ze skóry przydadzą się nam do kolejnego odcinka, gdzie pokażę Wam, czym można wypełniać właśnie takie wyformowane wgłębienia, uwypuklenia, żeby to trzymało formę i się nie zapadało. Także ostry nóż i powoli. Bardzo sztywne, mimo że to jest skóra 2 mm. Otrzymaliśmy bardzo estetyczny dekielek. Wewnętrzna krawędź jest ostra, całość jest bardzo kształtna, krawędzie są pionowe, więc wszystko co potrzebujemy, żeby wykorzystać to na przykład na boki torebki. Po obwodzie obklejamy skórą, wyznaczamy otwory na szef, przeszywamy krawędzie do polerki, no i już prawie skończone. Więc zastosowań jest tego naprawdę dość sporo. Niewiele osób to stosuje. Nie wiem za bardzo sam czemu, ponieważ można tutaj naprawdę wykonać bardzo kreatywne projekty i wcale nie wymaga to zbyt wiele pracy.
Mamy równo dociętą krawędź. Można także na tej foremce od razu sobie już sfazować ten brzeg, w zależności do czego będziemy używali. No i teraz trzeba wyjąć. Ta strona jest cały czas do użytku, nie naruszona, więc trzeba też zwracać uwagę, żeby później nie zaformować na tej stronie, zwłaszcza jeśli tu będzie lico się stykało z tą częścią. Dzięki tej metodzie można wykonać bardzo estetyczne opakowania na biżuterię, gdzie te dwie uformowane części skóry wchodzą w siebie. W środku znajduje się poduszeczka z jakiegoś nubuku albo z zamszu i całość się ładnie uzupełnia. Możemy jeszcze jakieś dodatkowe elementy tutaj domontować, ale nie ma szycia, wszystko ładnie nam się wpasowuje. Tylko wypolerować krawędzie i gotowe. Przygotowałem jeszcze dwie próbki. Tutaj skóra bez moczenia, a tutaj skóra po formowaniu na mokro. Ona jeszcze nie jest całkowicie doschnięta, ale jest już bardzo twarda. Chciałbym Wam właśnie teraz pokazać, jaka zachodzi zmiana w twardości skóry po moczeniu. Tutaj mam ciężarek, jak dobrze pamiętam, 200 gram. No i bierzemy najpierw skórę bez moczenia. Złapię ją tak głębiej. Jak widać, nie jest w stanie utrzymać tego ciężarka. A teraz biorę próbkę po moczeniu. I ona z łatwością utrzymuje ten ciężarek. I nawet się zbytnio nie zgina. Także zmiana twardości jest duża, ale to nie znaczy też, że skóra jest przesuszona i zaraz nam pęknie. Tutaj jak widać zachowuje się bardzo dobrze. Lico jest elastyczne, rozciągliwe, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie skóry bez moczenia do skóry po moczeniu. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Będę także wdzięczny za każde udostępnienie. Trzymajcie się, cześć!